Złamaliście mnie serce. Wow. I ja przeczytałem wszystkie te komentarze, prawda? I nawet po przeczytaniu tych komentarzy ja zrozumiałem, że ja nadal lubię ten kraj i tych ludzi. Ale naprawdę myśleliście, że nie potrafię wykorzystać tych komentarzy? Ale wykorzystałem. Wykorzystałem ich dlatego, żeby mieć trochę lepszego preview. Ale serio, nawet nie biorąc pod uwagę wszystko, co było w tych komentarzach, a tam było dużo okropnego, ja nadal kontynuuję kochać i ten kraj i lubić tych ludzi. Prawda. Bo dlaczego wszyscy uważają, że Polacy są rasiści? Bo moim zdaniem to nie jest tak, ale jest mała różnica. Na przykład w moim kraju, moim zdaniem, jest więcej rasistów niż w tym kraju. Chociaż w moim kraju ludzie wydają się nawet bardziej gościnni. Ja nie wiem jak to wytłumaczyć, bo musicie po prostu pojechać do mojego kraju, żeby porównywać, tak? Ale tutaj ludzie bardziej szczery. Bardziej szczery, po prostu każdy ci powie to, co on ma w głowie i to jest ważne. Na przykład u mnie w kraju, jeśli jest też kobieta z Polski albo z innego kraju Europy, większość ludzi będą uważać, że jesteś łatwo dostępna. Mam nadzieję, że poprawnie to powiedziałem, ale nikt ci o to nie powie. I będziesz czuć się bardziej wygodnie na przykład niż ja w Polsce. Jaka jest różnica? W Polsce nie ma dużo rasistów, prawda, nie ma, ale różnica jest w tym, że ten 1% ludzi, oni krzyczają tak cały czas, że niemożliwe na to nie zwrócić uwagi. Bo jak to wygląda na przykład w jakimś innym kraju, nawet w Wielkiej Brytanii, bardziej rasistów niż w Polsce, ale nikt tam nie będzie krzyczał o tym, nikt nie będzie o tym pisał tyle komentarzy, tak? Ale tutaj prawdziwy Polak musi to napisać. Musi napisać hej, wracaj do domu, jesteś okropnym i tak dalej, bla, 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 bla. I co ja powiem? Zgadzam się z większością komentarzy. Naprawdę zgadzam się z większością komentarzy tych ludzi, bo w sumie oni piszą dużo mądrych rzeczy. W sumie być może oni nawet mają rację. Po prostu oni nie biorą pod uwagę to, że są i normalni ludzie też. Ja na przykład. Nie wiem, czy naprawdę jestem normalny, czy nie, ale mnie tak się wydaje, że tak. Chodzi o to, że ty możesz nie lubić obcokrajowców, dobrze, ale ty możesz szanować wyjątkowych ludzi, którzy potrafią szanować twój kraj. Jest taka różnica. Ale jeśli ty względu na nic, bez względu na to wszystko, nadal kontynuujesz nienawidzić ludzi tylko z tego powodu, Boże, że oni mają trochę inne skóry, to trochę jest dziwne. Większość ludzi pisali, że wracaj do domu, nie potrzebujemy tutaj muzułmanów i tak dalej. Ja nawet to mogę zrozumieć, być może, bo dla większości ludzi to, co jest trochę innym, do czego oni nie są przyzwyczajeni, jest czymś dziwnym, takim okropnym, obrzydliwym być może, okej. Ale chodzi o to, że ja jestem ateistą. Ja prawie nie mam nic wspólnego z muzułmanami, ja prawie nie mam nic wspólnego z tamtej mentalnością. Ja ją znam, ja jestem wychowany w tym kraju, ale jestem trochę inny. Akurat z tego powodu mnie było tam bardzo niewygodne. Nie mogłem się dogadać nawet z rodzicami. Tak czasami bywa. Z tego powodu zdecydowałem przyjechać do tego kraju, bo myślałem, że ten kraj jest dla mnie i nadal uważam, że ten kraj jest dla mnie. Ale dlaczego tak wszystko wygląda? Dlaczego Polacy cały czas krzyczają
o to, że oni nie chcą widzieć tutaj obcokrajowców i tak dalej. Nawet to można zrozumieć, bo to kwestia historii. Możemy sobie przypomnieć, co było w ciągle historii z tym krajem. To okropne. I ja rozumiem, że Polacy nawet mają to już w genach, oni się boją, że znów ktoś może im coś zrobić albo ze wschodu, albo z zachodu. I ja to rozumiem. To nie jest przyjemne, kiedy cały czas jesteś w środku Europy i ze wszystkich stron masz różne kraje i uważasz, że każdy kraj jest twoim wrogiem, albo uważasz, że każdy kraj chce coś zrobić. I to można zrozumieć, bo tak było. Nawet nie trzeba po prostu myśleć o wszystkim i przypomnieć wszystko. Wystarczy po prostu przypomnieć II wojna światowa i już będzie wiadomo, o co chodzi. Ale dlaczego ludzie uważają, że Polacy są rasiści? Bo jest trochę różnica. Rasisty są różnych rodzajów. Ty możesz być rasistą, nic nie mówić, ty możesz być rasistą i coś mówić, ale robić to tak trochę delikatniej. Ale jak to robią Polacy, kiedy im coś nie podoba się? Ja to szanuję nawet. Oni mogą ci powiedzieć prosto, tak niegrzecznie. To lepiej niż wydawać się za kogoś innego. To lepiej niż kłamieć albo... No, krótko mówiąc, to nie jest hipokryzja. Już dobrze, dziękuję. Dziękuję za szczerość. Ale dlaczego ludzie po prostu przez cały czas krzyczą o to, że nie, musimy być taka mononacja i tak dalej. Mogę powiedzieć tak. 70 lat temu już jeden facet z wąsem pomyślał o to, że mononacja to fajny pomysł. I mamy to, co mamy. To było fajne? Nie, to było nie fajne. Straciliśmy 60 milionów ludzi. Boże, to okropna liczba. 60 milionów ludzi. Denerwuje mnie jeszcze ten fakt, to co Polacy mówią o Ukraińcach, że oni tutaj nic nie robią, że oni wszystko mają od rządu i tak dalej. To w sumie nie tak w ogóle. Tak, ja znam takich Ukraińców też, ale to mała część. Znam wielu Ukraińców, którzy mieszkają tutaj wielu lat, którzy mają własny biznes, którzy szanują ten kraj, szanują ten język. I ty nawet od razu nie zrozumiesz, że człowiek jest z Ukrainy. O to własne i chodzi. I za kilku lat być może ze mną byłoby to samo. No, być może zacząłbym rozmawiać po polsku lepiej, ale mam innego koloru włos i oczy, i skóry. I to jest okropne. No, to jest normalne, to jest okropne według rasistów, że nie potrafię wydawać się za kogoś innego, nie potrafię powiedzieć, że jestem z Niemców na przykład, bo widać skąd ja jestem, tak? Jeszcze pamiętam, że ja mówiłem o wizie w swoim poprzednim filmu, powiedziałem, że za łatwo ją dostać. Trochę tak, trochę nie. O co własne chodziło? Chodziło o to, że dostać wizę do Polski trochę łatwiej niż do Niemców na przykład, ale nadal to jest masakra, nadal to jest ciężko, jest straszne. Bo ja pamiętam, kiedy ja tam byłem, to oni odmówili 20 osobom i tylko ja dostałem wizę. I ja dostałem tej wizy, bo byłem zaproszony z uczelni, bo zdałem 2 egzaminy, bo to potraciłem, poświęciłem tyle czasu na to, żeby przyjechać do tego kraju. Ja włożyłem wszystko, swojej duszy, wszystko. Ja nie wiem, co ja musiałem zrobić, żeby niektórzy rasiści są zadowoleni. Musiałem sprzedać swojej duszy diablu. Jak? Przepraszam, nie jestem wierującym. Co mam jeszcze zrobić, żeby byłem zaakceptowany w tym kraju? Chociaż ja wiem, że jestem zaakceptowany. Jeśli 90% ludzi się akceptują, to wszystko w sumie jest dobrze. Ale nadal próbuję zrozumieć ten mały procent ludzi, próbuję zrozumieć to, co oni mają w głowie. I dziwne jest to, że często to ludzi już dorosłego wieku, nie młodzi ludzie, nie, młodzi ludzie są bardzo tolerancyjni, wszyscy. Mam sporo przyjacieli wśród Polaków, nigdy nawet nie było takich tematów. Chodzi tylko o bardziej dorosłych ludzi i ja nie rozumiem skąd to, prawda nie rozumiem skąd to. Czy to nadal kwestia tego, co zrobiła Rosja z Polską, czy to nadal kwestia tego, co to było w II wojnie światowej, ale dla mnie to jest trochę dziwne. Dla mnie to jest niezrozumiałe trochę.
Niektórym ludziom po prostu trzeba zrozumieć jedno. Nie ma znaczenia skąd jest ten człowiek. Nie ma znaczenia jakie on ma skóry, w jaki sposób on był wychowany i tak dalej. Najważniejsze jest tylko to, co on ma w głowie. I to jest najważniejsze. Ty nie musisz szanować kogoś tylko z tego powodu, że on jest Polakiem. Albo nie musisz kogoś szanować tylko z tego powodu, że ten człowiek ma większy wiek. Moim zdaniem to w ogóle bzdury. Szanować starszych. Przez całe życie słuchałem o to, szanować starszych. A jeśli ten starszy jest jakiś głupi człowiek po prostu? W ogóle musisz szanować wszystkich wokół. Możesz pokazywać to, możesz nie pokazywać, ale w ogóle musisz. Moim zdaniem musisz najpierw szanować mądrych ludzi. I czasami mnie tak denerwuje, kiedy mnie piszą ludzi, którzy nawet nie potrafią normalnie dobrze pisać po polsku. Czyli ja piszę lepiej niż oni, bez błędów i tak dalej, ale oni mnie piszą, że wracaj do domu. Ja nie rozumiem. Na przykład, gdyby jakiś obcokrajowiec rozmawiał albo pisał w moim języku lepiej niż ja, nie wiem, popełniłbym samobójstwo. Dla mnie to dziwne. Ale dobrze, że nadal mam tyle dobrych i fajnych ludzi wokół. Ja powiedziałbym nawet nie 90%, a 99%. Dziękuję wam za to. No i co ja chciałem powiedzieć w końcu? Co jest w ogóle najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby wszędzie było fajne, dobrze. Żeby nie było nienawiści. Żeby nie było wojen. Żeby ludzie nie umierali na przykład. I żeby tego wszystkiego nie było, musimy szanować ze sobą, lubić ze sobą. Jak to robię ja, jak to robią moi subskrybenty wobec mnie, w stosunku do mnie, dziękuję bardzo. To jest najważniejsze dla mnie. Dlaczego ja w ogóle robię te filmiki? Nawet nie dla wyświetlenia, dla tego, żeby być bardzo znanym albo zarabiać. Nie. Ja zawsze szukałem kogoś, z kim mogę porozmawiać. Zawsze było ciężko znaleźć takich ludzi. A teraz ja czytam wasze komentarze, ja czytam wszystkie komentarze. Nawet czasami bywa tak, że ja jestem na uczelni, czy ja być może pracuję, coś jeszcze robię i jednocześnie próbuję innym ręką po prostu odpowiadać. I dla mnie to jest najważniejsze, dla mnie to jak skarb. Każdy komentarz to coś innego dla mnie. Coś najważniejszego, ja wracam na wszystko uwagę. Pierwsze co ja robię, kiedy po prostu od rana, ja po prostu sprawdzam komentarze i próbuję odpowiedzieć wszystkim, bo wszyscy jesteście dla mnie czymś ważnym w moim życiu. Ja jeszcze będę miał więcej subskrybentów, ja wiem o tym, ale pierwsze 1000 osób to było najważniejsze. Dziękuję wam bardzo. Ja nawet pamiętam, jak się nazywacie. Pamiętam, kto jak ma na imię. I każdy kolejny raz, kiedy ten sam człowiek zostawiał mnie kolejny komentarz, dla mnie to jest szczęściem. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję wam bardzo za to, że poświęcacie dla mnie czas. Dziękuję bardzo za każdą literkę, którą ja przeczytałem w komentarzach. Nawet jeśli było napisane nic fajnego, a nie ma znaczenia. To dla mnie jest najważniejsze. Ja myślałem, że nie będę jak inni youtubery błagać cały czas o lajkach, błagać cały czas o to, żeby było więcej subskrybentów i tak dalej, bo mnie to denerwuje. Bo jeśli człowiek jest dorosłym, jeśli on ma swój własny mózg, on nigdy nie zostawia lajk tylko dlatego, że ty powiedział zostawić lajk. Bo sami decydujecie, czy być moimi subskrybentami, zostawić mi lajk, zostawić komentarz, czy nie. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Wszystko, co ja mam, to moje serce, które jest zawsze otwarte dla was wszystkich. I prawda, cieszę się, kiedy ktoś mi pisze na Facebookie albo w Instagramie, że hej, lubię cię i tak dalej. To niesamowite po prostu uczucie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście ze mną z pierwszego dnia. Dziękuję, że piszecie mnie. Dla mnie to jest najważniejsze. Jesteście moją rodziną. I jeśli ty obejrzał ten filmik do końca, to było niesamowite. Dziękuję ci. Ja wszystko pamiętam, ja na wszystko zwracam uwagę, ja wszystko rozumiem i wszystkich jestem w stanie zapamiętać. Jakoś tak. Dziękuję, że byliście ze mną. To był jak zawsze Azerczyk w Polsce albo Elshad. Tak mam na imię. Elshad. Eli.
Niektórzy Polacy mówią tak. No, do zobaczenia.